Cześć, witajcie w kolejnym wideo, pierwszym w 2021 roku. I jak widzicie po tytule, ten rok zaczął się dla mnie bardzo dobrze. W sumie mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że lepiej się zacząć nie mógł. Spełniłem jedno ze swoich wieloletnich marzeń. Kupiłem swój wymarzony samochód, a żeby nie trzymać Was już w niepewności, przedstawiam oto moje nowe Audi A5. Co więcej o tym samochodzie, mamy tutaj 3-litrowego diesla V6, 218 koni, automatyczna skrzynia S-Tronic i napęd na 4 koła quattro. Tak jak wspomniałem, było to moje marzenie od wielu lat, Audi A5 w coupé. Wcześniej po prostu nie było mnie stać na taki samochód, no teraz udało się kupić, jeszcze w bardzo ładnej wersji, w kolorze Misano Rod. Ten lakier na żywo wygląda naprawdę bardzo ładnie. Auto z zewnątrz jest w pakiecie stylistycznym S-Line. Mamy zderzak S-Line Competition Plus, listwy progowe S-Line i z tyłu, jak podejdę do zderzaka, mamy zderzak S-Line. Niestety w tej wersji mamy tylko jedną końcówkę wydechu, ponieważ jest to wersja z AdBlue. Także miejsce drugiego tłumika zajmuje nam zbiornik AdBlue, ale jakoś bardzo nie ubolewam na tym, chociaż no fajnie wyglądają dwie rurki w takim sportowym, można powiedzieć sportowym samochodzie. Niemniej jednak uważam, że tył tego samochodu i tak prezentuje się bardzo ładnie, nie potrzeba jakichś dodatkowych smaczków. No, jedynie co mamy tutaj dodatkowo to jest lotka. Nie wiem, czy to jest pakiet S-Line'owy, czy to jest jakiś dodatek, ale bardzo fajnie wygląda. Jak na razie na zimę są 17-calowe felgi z oponami zimowymi, ale na lato jest już plan. Będą 19 lub 20. Już mam coś na oku, ale jeszcze nie chcę zdradzać. Tak jak wspomniałem, pakiet S-Line Competition Plus, czyli mamy inny zderzak, inny kształt tutaj tych wlotów, inne kratki zderzaka, dokładka tutaj na dole ta czarna. Auto jest również wyposażone w pakiet czerń, chyba tak to się nazywa, czyli mamy czarną obwódkę wokół grilla, mamy czarne obwódki dookoła szyb zamiast chromowanych, które są w standardzie. Według mnie lepiej to pasuje do czerwonego samochodu, taki czerwony z czarnymi akcentami. No jak kto woli, ale mi akurat takie coś się podoba. Tak jak wspomniałem, jak na razie na zimę 17-calowe koła. Na takich kołach go kupiłem z oponami zimowymi. Także w sumie jest to dla mnie plus, bo mam wybór co do felg na lato. Chociaż z tego co widziałem w papierach, poprzedni właściciel jeździł na lato na 19-calowych felgach, których niestety nie dał mi przy sprzedaży samochodu. Pewnie sprzedał je wcześniej, czy coś takiego, no niestety. Ale przynajmniej ja będę miał wybór, będę mógł sobie kupić takie felgi, jakie mi się podobają. Jeśli chodzi o wnętrze, to również mamy tutaj, nie wiem czy można to nazwać pakietem S-Line wewnętrzny. Niektórzy tak to nazywają. Mamy listwy progowe S-Line, mamy fajną ściętą kierownicę S-Line skórzaną. Tapicerka w środku to skóra i alcantara. Mamy fotele z logiem S-Line. Dodatki aluminiowe. Jeśli chodzi o nagłośnienie, to mamy tutaj zestaw Bang & Olufsen, który był montowany za dopłatą. Fotele są manualne, manualna regulacja przód, tył, góra, dół, ale mi to nie przeszkadza. Zajrzyjmy może pod maskę. Mamy ładnie zabudowane 3-litrowa V6 TDI, jak wspomniałem, 218 koni, 500 Nm. Jak na razie w zupełności wystarcza do przemieszczania się na co dzień, no bo w sumie to auto ma pełnić rolę mojego auta na co dzień. Także jest diesel, jest ekonomiczny. Jak na razie tankowałem raz samochodem, jeżdżę od jakichś 2-2,5 tygodnia. Spalanie jak na razie wychodzi mi około 8 litrów. Starałem się jeździć w miarę normalnie, nie szaleć, ale nie jeździć też jakimś stylem emeryckim. A wiadomo, że jak ma się ciężką nogę, jak się trochę depnie, czy chce się trochę pobawić na śniegu, tak jak mamy teraz takie warunki zimowe, no to wiadomo, że i 10 litrów i 11 potrafi ten silnik spalić. Co do planów na ten samochód, to na pewno będę zmieniał felgi, tak jak wspomniałem, jakieś 19 lub 20. Być może zastanowię się nad przyciemnieniem tych bocznych szyb tutaj. Na pewno będę chciał okleić lusterka na czarno oraz tą tylną lotkę na czarno.
Na pewno będę chciał też zmienić wydech, bo te 3-litrowe diesle V6 po zrobionym wydechu nie przypominają dźwięku diesla, a bardziej benzyny. Ci, którzy słyszeli to na żywo, podzielą moje zdanie. Ale wsiądę do środka, bo na dworzu jest trochę zimno. Teraz mamy minus 10 stopni. Także lepiej wsiąść do samochodu, trochę się ugrzać. Jeśli chodzi o wyposażenie we wnętrzu, tak jak wspomniałem, ścięta kierownica S-Line obszyta skórą. Mamy tutaj tempomat, zwykły tempomat, nie jest to tempomat aktywny. Lusterko fotochromatyczne, skrzynia S-Tronic, tak jak wcześniej wspomniałem. Mamy nawigację, telefon, media oraz radio. Mamy tutaj również Audi Drive Select, czyli możemy sobie ustawić, jaki tryb jazdy preferujemy: Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic czy Individual. W Individual możemy sobie ustawić silnik, przekładnię, zawieszenie i układ kierowniczy pod swoje preferencje. Ja najczęściej, jak na przyjeździe na co dzień, mam ustawione auto w trybie komfort. Jeżeli chcę sobie trochę szybciej pojeździć czy pobawić się po śniegu, to włączam dynamik. Nie wspomniałem, ale ten samochód ma regulowane zawieszenie Magnetic Ride, czyli jeżeli ustawimy sobie auto w tryb Dynamic lub w trybie Individual ustawimy zawieszenie na sportowe, to zawieszenie nam się utwardza. Mam tutaj klimatyzację jednostrefową. Nie byłem jakoś specjalnie nastawiony, że muszę mieć dwustrefową. W A3 miałem dwustrefową i tak miałem cały czas ustawioną równą temperaturę na 2 strefy. Także nie był to jakiś wymóg konieczny, żeby była klimatyzacja dwustrefowa. Mamy grzane fotele, czyli w sumie taki, no można powiedzieć, standard jak na dzisiejsze czasy. Kierownica multifunkcja, bez łopatek do zmiany biegów, ale według mnie łopatki w dieslu nie są konieczne. Gdyby to była benzyna, no to możemy się czasami pobawić tam. Wyjdę jeszcze raz na zewnątrz, pokazać wam, jak ten samochód prezentuje się w całej okazałości. Silnik pracuje równiutko, cicho. Zaraz po zakupie zrobiłem pełen serwis, wymieniłem wszystkie filtry, oleje, to co trzeba było. Miałem pełną książkę serwisową, ale wolałem mieć wszystko wymienione według siebie. Miałem pewność, że wszystko na pewno będzie działało. Także to tyle słowem wstępu i przedstawienia mojego nowego, wymarzonego daily. Oczywiście Nissan jako zabawka na weekendy cały czas jest. A jeśli chodzi o Audi, na pewno nie widzicie tego samochodu tutaj ostatni raz. Będzie więcej filmów z tym samochodem, będą jakieś modyfikacje, także wszystko postaram się stopniowo nagrywać. A jak na razie żegnam się z Wami w tej pięknej zimowej scenerii. Widzimy się w następnym wideo. Do zobaczenia. Cześć!